Witamy Was w kolejnym odcinku z serii poświęconej MSSF-owi 18. W dzisiejszym odcinku skupimy się na omówieniu zmian, jakie wprowadza ten standard w dużo większych szczegółach. Bo o ile zmiany w strukturze rachunku wyników, czy te dotyczące miar wyniku definiowanych przez zarząd, są już dobrze znane, tak niewiele osób skupia się na tym, jak ważne jest określenie podstawowej działalności operacyjnej, czy to, jakie wymogi będą dotyczyć agregacji i dezagregacji danych przedstawianych w sprawozdaniach finansowych. Te i inne kwestie omówimy dzisiaj z naszą ekspertką, Katarzyną Gospodarczyk-Chlastawą, dyrektorką w dziale zajmującym się międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej. Witaj, Kasiu. Cześć Weronika, dziękuję za zaproszenie. Myślę, że ten odcinek będzie bardzo ciekawy, bo poruszymy kilka tematów, które może są niedoceniane, ale mogą istotnie wpływać na to, jak będą wyglądały sprawozdania zgodnie z MSSF 18 i postaramy się je trochę uprościć dla naszych widzów. W takim razie zacznijmy od podstawowej działalności operacyjnej. Standard wskazuje na konieczność oceny, czy spółka posiada określone działalności operacyjne, takie jak inwestowanie w określone aktywa lub dostarczanie finansowania klientom. A co z takimi działalnościami operacyjnymi jak handel, produkcja, usługi? Czy tego standard nie obejmuje? Masz rację, brakuje tutaj tak jakby tych podstawowych działalności, które mogą prowadzić jednostki. Natomiast chodzi o to, że te działalności i przychody i koszty z nimi związane domyślnie będą występowały w działalności operacyjnej. W zdefiniowaniu Main Business Activity chodzi o to, czy spółka posiada jakieś działalności, które domyślnie zgodnie ze standardem, z których przychody i koszty miałyby trafić do działalności finansowej bądź inwestycyjnej, ale jednak są podstawową działalnością danej jednostki. Na przykład wyobraźmy sobie spółkę, która inwestuje w nieruchomości inwestycyjne i jest to jej podstawowa działalność gospodarcza. Standardowo inwestowanie w nieruchomości powoduje powstawanie przychodów i kosztów działalności inwestycyjnej zgodnie z MSSF-em 18. Natomiast taka spółka może stwierdzić, że inwestowanie w nieruchomości to jest jej main business activity i to pozwoli jej na zaprezentowanie wszystkich przychodów i kosztów związanych z tą działalnością jako przychodów i kosztów działalności operacyjnej. Rozumiem. Czy to samo dotyczy banków i instytucji finansowych? Jak najbardziej tak. Jeżeli bank udziela kredytu i otrzymuje odsetki od takiego kredytu, albo spółka udziela leasingu, wówczas również będą mogły uznać to za swoje main business activity, podstawową działalność operacyjną i przenieść przychody i koszty z tym związane do działalności operacyjnej, do części operacyjnej rachunku zysków i strat. Brzmi to intuicyjnie, w końcu to podstawowe źródło przychodu tych jednostek. A co ze sprawozdaniami skonsolidowanymi? Czy tutaj sprawa będzie bardziej skomplikowana? Rzeczywiście tak. W przypadku sprawozdań skonsolidowanych będzie konieczność, żeby zidentyfikować podstawową działalność jednostki, zarówno z punktu widzenia sprawozdania skonsolidowanego, jak i sprawozdań jednostkowych poszczególnych podmiotów. I mogą być one rzeczywiście ocenione inaczej. Wyobraźmy sobie sprawozdanie grupy kapitałowej, w której mamy spółkę inwestującą w nieruchomości. Taka spółka wynajmuje nieruchomość na rzecz podmiotów z grupy oraz spółek zewnętrznych. I teraz w swoim jednostkowym sprawozdaniu finansowym taka spółka może zdefiniować tę działalność, tak jak mówiliśmy, jako swoje main business activity. I wówczas w tym sprawozdaniu jednostkowym pokaże przychody i koszty związane z tą nieruchomością jako swoją podstawową działalność operacyjną. Natomiast trzeba się nad tym zastanowić z punktu widzenia sprawozdania skonsolidowanego. Dlaczego? Grupa musi ocenić, czy z jej punktu widzenia również wynajem nieruchomości jest podstawową działalnością operacyjną.
Może to zrobić, oceniając wyniki danej działalności, oceniając to, czy taka działalność stanowi na przykład segment operacyjny danej grupy kapitałowej. Jeżeli jednak okaże się, że nie jest to podstawowa działalność operacyjna, trzeba będzie zastosować domyślne zasady wynikające z MSSF 18 i w sprawozdaniu skonsolidowanym, oczywiście po dokonaniu wyłączeń konsolidacyjnych, zaprezentować przychody uzyskiwane z tej nieruchomości na rzecz kontrahentów zewnętrznych jako działalność inwestycyjną. Dodatkowo jeszcze mogą się pojawiać ciekawe dyskusje w przypadku holdingów w takich grupach kapitałowych. Co jest działalnością podstawową takich spółek holdingowych? Czy przypadkiem nie inwestują one jako swoja podstawowa działalność w jednostki grupy kapitałowej i udzielanie pożyczek tym jednostkom, bo wtedy przychody z tym związane będzie należało przenieść w ich jednostkowych sprawozdaniach do działalności operacyjnej. Rozumiem. Jeśli dobrze to interpretuję, to każda jednostka będzie musiała dla wszystkich spółek określić i zdefiniować podstawową działalność operacyjną, a oprócz tego dokonać oceny z perspektywy sprawozdania skonsolidowanego. Dokładnie tak. Brzmi to dosyć jasno i logicznie, ale ponieważ spółki będą dokonywały takiej analizy po raz pierwszy, myślę, że może pojawić się sporo pytań z tym związanych. Jeżeli jesteśmy już przy przypisywaniu odpowiednich kategorii, to chciałabym tutaj poruszyć kwestię analogii struktury rachunku wyników do rachunku przepływów. Chociaż rozumiemy tą podstawową różnicę, która polega na tym, że rachunek wyników powstaje w oparciu o zasadę memoriałową, natomiast rachunek przepływów w oparciu o zasadę kasową, to tutaj podobieństwo w tej strukturze będzie teraz wprowadzać trochę zamieszania. To prawda. Rzeczywiście myślę, że wielu inwestorów może się spodziewać, że te kategorie będą bardzo podobne. Natomiast, tak jak wspomniałaś, pojawiają się tutaj znaczące różnice. Rzeczywiście rachunek przepływów będzie cały czas pokazywał dane wtedy, kiedy rzeczywiście następuje przepływ pieniężny, a przychody i koszty w rachunku zysków i strat będziemy pokazywać memoriałowo. Natomiast również sam podział pomiędzy te trzy kategorie, operacyjna, inwestycyjna i finansowa, nie będzie ze sobą spójny pomiędzy rachunkiem przepływów a rachunkiem zysków i strat. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości dyskutowała o tym, ale uznała, że na razie zdefiniuje kategorię rachunku zysków i strat, a kategorie w rachunku przepływów będą być może jeszcze przedmiotem jakichś dalszych dyskusji i rozważań. I zobaczmy, na przykład w przypadku zakupu środka trwałego, który będzie służył działalności operacyjnej, przychody i koszty związane z takim środkiem trwałym będą nam się pojawiały w przychodach operacyjnych i kosztach operacyjnych. Natomiast z punktu widzenia rachunku przepływów pieniężnych, nadal wydatki na taki środek zostaną w działalności inwestycyjnej. Czy te zmiany będą wymagać ujęcia w sprawozdaniu finansowym dodatkowych ujawnień lub objaśnień? Standard sam w sobie tego nie wymaga, natomiast w ramach ujawnień związanych z wdrożeniem MSSF 18 spółki mogą się nad tym zastanowić i pokazać dodatkowe informacje przydatne dla inwestorów. Tak, takie objaśnienia na pewno pomogą odbiorcom sprawozdania finansowego odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości. Przechodząc powoli do końca, chciałabym jeszcze przejść do ostatniego z kluczowych tematów, które poruszymy dzisiaj, czyli do agregacji i dezagregacji informacji przedstawianych w sprawozdaniu finansowym. Wydaje się to tylko aspektem technicznym, ale w rzeczywistości będzie miało wpływ na każdą informację liczbową zawartą w sprawozdaniu. Dokładnie tak. MSSF 18 wprowadza zasady, które mówią, kiedy możemy agregować dane pozycje. Możemy je agregować wtedy i pokazywać łącznie, kiedy mają wspólne cechy, wspólny charakter, a niestety wtedy, kiedy mają zupełnie inny charakter i inne ryzyka, powinniśmy je zaprezentować odrębnie.
I tu należy się zatem zastanowić, jakie pokazać i jak zagregować linie prezentowane chociażby w bilansie czy w rachunku zysków i strat, a co ujawnić w notach. A jak to działa w praktyce? Standard zawiera wytyczne konkretnych linii, które muszą znaleźć się w tak zwanych sprawozdaniach podstawowych, czyli chociażby bilansie czy rachunku zysków i strat. Takie wytyczne były już do tej pory w MSR-ach, ale zostały odrobinę rozszerzone. Chociażby MSSF 18 wymaga ujawnienia osobno w bilansie wartości firmy. I wszystkie te pozycje, które standard wymienia, co do zasady muszą być w bilansie, o ile oczywiście są istotne. Dodatkowe informacje na ich temat znajdziemy w dodatkowych notach objaśniających. Które dane możemy zatem agregować? Na pewno możemy agregować pozycje o podobnym charakterze, podobnych ryzykach związane z danym procesem gospodarczym. Wyobraźmy sobie, na przykład spółka posiada zarówno własne środki trwałe, jak i środki trwałe użytkowane na podstawie umów leasingu. Tak i te może łącznie zaprezentować jako rzeczowe aktywa trwałe w bilansie, natomiast już w notach objaśniających trzeba będzie wyjaśnić to szczegółowo. Czy w związku z tym wiele spółek będzie musiało dokonać zmian w swoich planach kont? Może niekoniecznie w planach kont, natomiast na pewno będą musiały zastanowić się nad mapowaniem kont do sprawozdania finansowego. Nie wspomniałyśmy jeszcze o tym, że standard dodatkowo znacząco ogranicza występowanie pozycji innych lub pozostałych i to też może wpłynąć na strukturę rachunku zysków i strat czy dodatkowych not objaśniających. Rozumiem. Mam wrażenie, że dotknęłyśmy wiele niestandardowych tematów podczas naszej rozmowy. Mam nadzieję, że udało nam się je wyklarować i już nie będą wydawać się takie niedostępne. Tak, MSSF 18 zmienia sposób myślenia o prezentacji i sprawozdania, zwłaszcza rachunku wyników, ale myślę, że jeśli firmy dobrze go wdrożą, sprawozdania zaczną być dużo bardziej czytelne, przejrzyste i porównywalne. Dziękuję Ci za tę rozmowę i sporą dawkę wiedzy. Dzięki, do zobaczenia. Zapraszamy też na szkolenia, w ramach których opowiadamy o MSSF 18 troszeczkę więcej. A ja zachęcam naszych odbiorców do obejrzenia poprzednich odcinków, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, oraz już teraz zapraszam na te, które pojawią się niebawem.